To jest koszmar, ty. To jest koszmar. Znowu zaczęło tak lać, że po prostu nie da się nic zrobić. Wystarczy, że tylko zawieje delikatnie wiatr. Gdzieś tu musi padać, podejrzewam. W ogóle jestem w kiblu. Gdzieś tu musi padać. W 48 dzień naszej podróży poślubnej z Katowic do Australii. Znajdujemy się w małej wiosce Garini. Swoją drogą, jak to jest? Tak czuję, że ostatnio cały czas krzesła skręcam. Plan jest taki, nie wiem czy mnie dobrze widać. Plan jest taki, że tu jest przejście do kibla. Kibel nieważny, ale z racji tego, że tu pada i to dosyć często pada, no to moknie po prostu ta droga, więc wezmę kamienie, które są przed bramą, a w zasadzie obok bramy i naładuję ich trochę, tu są. Naładuję ich trochę, rozsypię tak, że jak będzie padać, już zaczyna padać, to będzie można je wysypać tam. Dobra, bo nie ma czasu. Tylko problem polega na tym, że tutaj nic nie można znaleźć. Ledwo znalazłem łopatę. Jest tu duża przestrzeń i trudno znaleźć taczki, które nie byłyby plastikowe, więc no i zaczęło padać oczywiście, więc ja będę tego szukał i zaraz zobaczymy. Dobrze, że jestem pod drzewem swoją drogą. Myślę, że nawet łopata nie będzie potrzebna w sumie. Mam nadzieję, że tu nie ma jakichś węży ani żyjątek. Ale są pokrzywy. Kurde, ciężko wchodzi. Kamery bym zapomniał. O, i takie cały czas. A, muszę przestać, bo się znowu rozpadało, ty. Tragedia, tutaj potrafi tak walnąć deszczem w pewnym momencie, że to się szok w głowie się nie mieści. A tyle dobrze, że wziąłem kamerę z tego deszczu. Idzie to trochę opornie, bo jakby no to się miesza z piaskiem, jakimś błotem i trzeba to wykopywać, czasami nawet ręcznie, ale w sumie spoko, no bo tam już jest połowa w sumie zrobiona. Trzeba jeszcze dosypać to, rozgrabić. No i nie wiem, zobaczymy czy będziemy to zalewać betonem czy nie, ale chyba nie, bo to inaczej trzeba by było naprawdę srogo wykopać w ziemię, zasypać tam kamieni i tak dalej. I zobaczymy w sumie jak to będzie działać. Jeżeli będzie działać, no to spoko. A ty jesteś mokra. Co? A ty co robisz? Próbuję udźwiękowić to, ale jednak internet by się przydał. No to przecież można. Jaki? Co on powiedział? A, jedzenie jest gotowe. No dobra, to idziemy. Siadaj, bo nam oficjalne siedzonko. Aha, okej. What is this? How is potatoes in Georgian? Tak? Pewnie chcesz. Wszystko w zasadzie, wiesz? Jestem głodny z racji tego, że tam jest ta robota. One będą mokre. Masakra, ty tu tak pada intensywnie, potem przestaje, lekko pada, znowu pada.
Ja mam tam robotę. Nie pada deszcz. To jest koszmar, ty. To jest koszmar. Znowu zaczęło tak lać, że po prostu nie da się nic zrobić. Wystarczy, że tylko zawieje delikatnie wiatr. Gdzieś to musi padać, podejrzewam. W ogóle jestem w kiblu. Gdzieś to musi padać. A, całą kamerę zaraz zaleję. Po prostu za każdym razem jak zawieje wiatr z tej strony, no to nic nie zrobisz. Ach, jak żyć? It was grey with the triangles. Triangles? Yeah. Here on the head? On the head and on the whole body. Okay, then go away. Ja? They're never here. So you said, should I kill him by a shovel? 1 second, guys. Yeah, he went there. Czyli to jest bardzo niebezpieczny? Nie wyglądał. Czy co, to żmija? Nie, żmija wydaje dźwięk. Żmija. Ewa mówi, że to żmija. Nie. This way. He went on this. So next time when I will see it, just kill it, yeah? No, don't kill it. Snake killing is not a good karma. Ewa, co zbierasz? Taki. Twój ulubiony owoc. A jaki słodziutki, jaki pyszny. Kto to nie On to tak gada, kurczę, o tych ceremoniach i tym wszystkim, a kurczę, nie potrafi ogarnąć u siebie w ogródku. To mnie zawsze rozwala w tych ludziach. Kto mówi? Ten właściciel? Potrzyma? Nie, no ten ziomek jeden. Wiesz, niby tacy zorganizowani, tacy uleczeni i tak dalej, a prawda jest taka, że nie potrafi u siebie koło chałupy nawet zrobić. Okej, twarda. Czyli co, po prostu masz do śniadania z tego pierdzielenia. Tak, no bo to w większości jest pierdzielenie. Ja nie mówię, bo można coś z tego osiągnąć, ale nikt mi nie wmówi, że nikotyna wciskana do mózgu jest oczyszczająca. No, może psychicznie oczyszczająca, ale na pewno nie jest dobra dla twojego zdrowia. Tylko widzę, że może to być też mniej niż tydzień. Nie no, tydzień spoko, ci ludzie są naprawdę fajni, tylko po prostu z ich filozofią się nie zgadzam. Niektóre są otwarte, ale to się przemyje. Ale to, jeśli chodzi o jakieś takie personalne przemyślenia na temat ayahuaski, no to oczywiście każdy ma swoje i przecież to nie chodzi o to, żeby osądzać człowieka. On jest fajny, gra świetnie na gitarze naprawdę i jest fajnym gościem. Ja mam dwie. Ulala! Spadłeś? Nie, się po prostu dzieje. Nie sięgniesz. To zajedź już. Po prostu świetnie to wygląda. Chcesz to wymawiać? No, to są jeszcze trochę gorzkie. Przy kakach. To jest najlepsza praca, jaką mogliście jej dać. Ja sam nie wiem, co sądzić o tych wszystkich ceremoniach, więc może po prostu nie będę się wypowiadał. No i tyle, no kurczę, są ludzie, którzy żyją tak, a są ludzie, którzy żyją inaczej. Ja przez pryzmat swojego jakiegoś takiego doświadczenia i ludzi, których poznałem, no nie wierzę w takie rzeczy. Wytworzenie samego siebie i poprzez czyny stajesz się lepszym człowiekiem. Nie ma drogi na skróty i tyle, no nie ma czegoś takiego, że weźmiesz substancję i nagle jesteś lepszym człowiekiem, no.
To jest zawsze poprzez pracę, bo jesteśmy jak gąbka. A jeżeli będziemy chłonąć branie czegoś, no to potem po prostu będziemy wiedzieć, jak to jest brać coś, a nie nagle zobaczymy, czym jest dobro, a co zło i... No nie da się tak, no przynajmniej moim zdaniem. W ogóle ogromny mają ten ogród, nie? No. Ale to jest inna. Zobacz. To wygląda w ogóle jak... No nie, mi się wydawało, że to jest pigwa. Podobno będziemy mogli przejechać się na koniu, który jest tam. Mi się wydaje, że on miał pojechać na konia, ale nie pojechał, bo padało. Pod tym względem, no to ci ludzie są naprawdę super, nie? Żyją w taki kurczę naturalny styl życia. Tu mają winogrona, koń właśnie sika, czy... A nie będę pokazywał. A dobra, może pokazałem, no. Sadzą winogrona, mają kaki, w ogóle naprawdę fajny styl życia prowadzą. Wezmą nas na konia. No ale jeśli chodzi o filozofię i o religię, no to przecież nie muszę się z tym człowiekiem zgadzać, nie? Lubię go i tak, bo naprawdę jest świetny. No i też nie ma ciśnięcia, nie? To też nie jest tak, że... Tak, wiesz co, ja też lubię poczytać jakąś filozofię, bo on też nam mi podrzuci jakąś książkę i tak dalej. Więc to jest spoko. Można się kurczę pojednać nawet wyznając inne religie, nie? Rozmawialiśmy już z muzułmanami, z prawosławnymi. Ewa już gruszki próbowała, ale mówi, że niedobre. A tutaj będzie można zobaczyć i kaki, a z tyłu to co ja zrobiłem, przejście. No, ładne zrobiłeś. Jutro jeszcze muszę, nie wiem czy beton na to nie wyleję. Dajcie znać, czy to jest dobry pomysł, by wylać na to beton. Zaganiają... This is a bull or a cow? Cow. A cow. Juicy milk. Yeah. No. Başına bir hal gelirse canım, dağlara gel dağlara. Başına bir hal gelirse canım. No a teraz tak pieprznęło. Co? Teraz tak... Masz Teraz... pasę po zębu? No jest tam, w toalecie. Teraz tak walnęło, że szok. No. A widziałeś błysk? Był jakiś duży? Błysnęły, no tak aż mi jak ściągnąłem kamerę, żeby ją wyłączyć, to akurat w tym momencie błysnęło i tak pieprznęło mocno. Także srogo. No i tak to wygląda. Aż kurczę zadrżały dom. No, tutaj stanęły było takie Nie ma wody. W ogóle? W ogóle prawdopodobnie jest podłączona do prądu. W sensie, że ciśnieniem. Także tak samo miałam w Albanii, jak byłam miesiąc. No, teraz widać. Gdzie się kąpiemy, Ewa? Ja się jeszcze nie kąpałam, bo to jest mi tak zimno, że myśl o tym, że mam się myć w zimnym pomieszczeniu, w zimnej wodzie, wśród wiatrów nie sprzyja. Tutaj jest wanna. Nie wiem, czy ją widać. Trudno się manewruje, że się robi oświetlenie. Tutaj jest. Nie wiem, czemu tu w nocy pokazuje, ale jakoś tak teraz po prostu mnie naszła potrzeba. Tutaj jest moja pasta, Ewa, jak coś. No i kurczę, metraż mają w sumie spory.
dosyć spory. Mają krowę w zasadzie. Jedną musieli ubić, bo zjadła plastikową torbę. Tak mi powiedział. I że nie jedzą mięsa generalnie. Starają się nie zabijać kur, ale czasami im się zdarzy i wtedy karmią też koty i nawet koty tutaj nie jedzą mięsa, no bo kiedy? Ile tu osób w ogóle mieszka, Ewa, mówiłaś? Z nami 10 plus dwójka małych dzieci. No, to 10 plus dwójka małych dzieci. 12. No to 12 osób teraz jest. Ugotujemy im placki jutro. Tak. You finish miam miam. Miam miam miam, huh? Cynamon. A to jest 49. dzień naszej podróży autostopem z Polski, Katowic do Adelaidy. Dziecko nam nie pozwalało spać. Nie ma prądu. Burza wczoraj była taka, że szok. Non stop padało. Nie wiem, czy to jest taki klimat, że o tej porze roku przepraszam. A że we wrześniu to tak pada, że co? No zwykle, może jeszcze plecak uda mi się zaszyć. To by było spoko, bo już od jakichś 2 tygodni nie mam czasu, kiedy go zaszyć. I teraz ludziom się tak wydaje, nie? Że jak ty pewnie z żoną sobie podróżujesz, to pewnie na wszystko masz czas. A te wolontariaty to w sumie to robisz tam godzinkę, 2 i potem wszystko jest git. A to jest zupełnie nieprawda, no bo my pracujemy czasami nawet po 6 godzin, a w sumie non stop ktoś nas o coś prosi. I tak jak teraz prawdopodobnie będę się dzieckiem zajmował, to kiedy ja mam montować filmy, nawet jak zmontuję, no to jest 2-3 godziny roboty. No cześć. Lubię tego kota bardzo. Coś tu się poruszyło. Ej, tam ktoś śpi. A nie, dobra, to był pies. Pies tam śpi. O, tu jest kot. O, tu jest Ewa. Co tu pies robi? Przecież psy nie mogą tutaj wchodzić. Uwaga. A co ty robisz? Jeszcze jest dzisiaj niedziela. No i co? Internet nie działa? Jak my sobie mamy mszę świętą obejrzeć, co? No, jak są normalne kościoły. Tak? A sprawdzimy? No, jak się połączę jakoś. To może pójdziemy do kościoła dzisiaj? Wielki kot! Karmimy dzieci, a pies wygląda tak, jak miał zaraz zeżreć własną ślinę. Dostał trochę chleba. No to dostałeś chleba trochę. Like electricity sound. No, but there is, you know, these things that you are switching on and... What? You know, these things that you are switching on? No nie ma prądu i prawdopodobnie nie będzie, bo wczoraj jak siedzieliśmy mniej więcej do... Nie wiem, koło 21 padły korki, czy coś takiego. Po prostu pieprznął piorun i się wyłączyły.